Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Remnant 2. Z tej strony oczywiście Demonidias, a my ruszamy od razu na bossa, z którym to ostatnio zmierzyliśmy się na koniec odcinka. Niestety nie udało się, choć wiele nie brakło tak naprawdę do sukcesu. Zobaczymy, czy będziemy musieli walkę od razu, no właśnie, striggerować, czy jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie znowu rozmawiać, nie wiadomo ile. Swoją drogą, może warto byłoby trochę się rozejrzeć po tym miejscu walki, chociaż z drugiej strony to już chyba nic więcej nie ma. Czy to się zaraz samo odpali? Mam nadzieję, że nie. No, po prostu zachęcam do tego, co już zrobiliśmy. Aj, kurde, jest hit. Można było to trochę szybciej zrobić, ale nie wiem, czy byłoby to zaliczone, że zrobiliśmy bossa bez hita. O kurde. Dobra, niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze to wygląda. Piesku, czy ty dasz radę mnie wskrzesić? Tak jest. Dziękuję. O Boże. Kurde, ja go nie dam rady podnieść chyba. No nie mogę być szybciej! Ja pierdzielę! Ej, on sam się podnosi po jakimś czasie. Okej. Chyba do tego bossa powinniśmy podejść troszeczkę spokojniej, tak mi się wydaje, bo to jest totalny chaos jakiś. Ja w ogóle nie wiem, co to się dzieje, nie? Szczerze mówiąc. 63 sztuki złomu tylko mam. No dobra, 2 razy mniejsze obrażenia praktycznie tutaj wchodzą. Ale może będziemy bezpieczniejsi z tego miejsca, co? Nie mówcie mi, że to jest wszystko, aż nie chce mi się w to wierzyć. To jest pies. To jeszcze rozpoznaję go. Ej, no serio, nie ma nic więcej. Teraz będzie grubo, coś czuję. No kurde, czy to jest jako pierwsza faza tylko liczone? Myślałem, że może ugram to trofeum, ale jak widać nie da rady w ten sposób. No bez jaj. No nie wierzę! Dobra, wiecie co? Poddajmy się. To będzie chyba sensowniejsze rozwiązanie niż walczyć tutaj jakby w takiej sytuacji. Trzeba rozegrać to spokojnie. Nie ma sensu tak tego rozpoczynać. No dobra, będą leciały już. A, tym razem z innej strony przeleciały, dobra. Nie ma problemu. Jest ich 2 razy więcej niż było do tej pory. O kurde. Jeszcze więcej. Ciekawe, nie? Czemu to tak różnie wygląda na tym bossie? Może troszeczkę więcej HP mu zjechałem po prostu i kolejny respawn się odpalił. To jest możliwe. No i co? No nie chcę, żeby od razu mi się znowu wszystko zrespiło. Dobra. Idzie.
nie widzę, żeby... O, lecą. On sobie powinien poradzić. Kurde. Nie. No, leczenia nie potrzebuje. Przeładujmy sobie. Kolejna faza. Tam amunicja leżała z dołu. Co tu się odpierdziela? No to ten skubaniec. Dobra. Bez takich mi tu proszę. No. Nie dziwota, że aż silnik gry nie ogarniał respawnu tych wszystkich przeciwników naraz za moim pierwszym podejściem w poprzednim wczorajszym odcinku. Przecież tylu tu jest wrogów, że to jest aż niebywałe. Oczywiście jak widać, no można go zraszować jakoś bezmyślnie, ale no, wiąże się to z dość surowymi konsekwencjami. Wtedy praktycznie nie jesteśmy w stanie chodzić nawet tutaj. O kurde. No bez jaj! Przecież zrolowałem to! Ale do dupy to jest zaprogramowane, nie? Miałem rola! No kurde, i no hit poszedł w piach. Ale roll. O Jezu, już choroba. No dobra, ale zrobimy go, żeby nie było. Wyleczmy się najpierw z choroby. Aha, znowu choroba. Nie. Jeszcze nie. Kurde! Klikałem, żebyś przełączył to. Mamy to. O kurde. O, wow, przepraszam. Nie sądziłem, że NPC mi się tutaj pojawi. Ale to tłumaczy, o co chodziło, żebyśmy wyczerpali wszelkie dialogi w tym miejscu. Wszystko dobrze? Is this real? Or has insensate madness claimed me? Paxaltag. I have not tasted air unmixed with the foul humors of the tango in an age's age, nor dared I dream that I ever might again, much less feel the soft touch of good soil beneath my hooves, or the kiss of the wind on my free fur. Faithless have I been, and yet Paxaltag came, with war in its right hand, and temperance in its left. The Paxaltag came, and I am saved. Two-handed warrior. It has my allegiance, whatever may come. Paxaltag have a gift for death, this much is true, but they are not all destroyers. Perhaps if it fights with us, perhaps the root may yet be crushed under the wheel of time. Take this, though it be a relic of we lamer, stewards of death. Wield it in defense of life. Dziękuję. Co teraz zrobisz? I think
I shall linger here a while yet. Many are those who fell on these blood-soaked steps. And no, some are now naught but bones. They each deserve the funerary rites of royalty. These I shall endeavor to complete with whatever time is left to me. If its road should ever wind this way again, grace me with a visit. There are yet tales of Yesha, I might tell it, if it cares to hear them shared. Chętnie usłyszałbym opowieść lub dwie, jeśli nie jesteś zbyt zmęczony. On the contrary, it has been ages since I felt so very much alive. Let us first be properly introduced. Once I was called Lich, foremost of the Lemir, high priest of the dead. How I gloried in that title. Would that I had known the irony. Kapłan śmierci? Czym dokładnie jest Lemir? A funerary priest of the deathless, the highborn, one who wraps the powerful in glory, and a Muslim who seals the secrets of the eternal empress with sweet seed oil and with night sap. We guarded the flesh of the great and sought their resurrection. Among these trusted sacred pan, I was the utmost. I relish the favor of her permanence. More fool I. Kapłan śmierci? For many epochs, the highborn did not fear the flow of time, for the fruit of the thane tree kept it at bay. But there are other ways to die. Misadventure. The Eternal Empress dreamed of defeating this final terminus. If life could be taken, could it not be given back? The flesh was preserved against that question's answer. This was the province of the Lemir. But let us start at the beginning. Much would I have it know. And to know all, it must know what is first. Would it hear the history of the pan? Jeśli cokolwiek będzie w stanie mi pomóc zrozumieć to miejsce, z przyjemnością. Time before time, the pan lived in the place that was. It is said that there came a great plague that ravaged the land, so that the fields were seeded only with the bones of the dead, and yielded only the cries of the bereft. With his flock drowning in woe, the leader of the pan held forth a great decree. 100 ships were built to hold 10,000 souls. With their god of many faces cutting the waves before them, the pan that were ventured across the Vilkmarza, the dark sea, through the long night. The vaunts prayed and the red widows wept, for no one knew if the dark sea had a far shore. 100 days lit the 100 ships, and 100 nights drew their swaddling across them too. But on the 101st day, as the Red Widow in the foremost ship bowed her horns to the god of many faces, a bird lit between them, singing, "Glory to the pan, for they have reached the King Mother." Yesha rose like the dawn before them, unseen, untamed, and free.
Czyli rozumiem, że ten Bóg był jakby istotą fizyczną, namacalną, materialną. The god of many faces had been with the pan since the place that was. Longer. None speak of a time before its guardianship. It was a god as real as the soil beneath us. A god one could visit, a god one could touch. Its ways were not known, but all agreed it loved us and ever would. More would I have it here of this, for this tendril twines with its own. But patience two-handed one, each thing in time. Kto był liderem? The king who was, him known to the pan as Colket the War-Handed. Later, Colket the Woe-Begone. And at last, as Colket the Wise. Quick of blade was he in his youth, a fearsome general who watered the tree of progress with the lifeblood of many enemies. But the exploits of youth brought Colket no peace in age. They say he took the plague as fate's judgment against his warlike eye. Fate offered a choice: flee the land of his fathers, or end his line as the king of death. Colket hesitated no more in pilgrimage than he had in war. He raised up ships as once he had raised regiments. He sailed from the place that was with a heart full of hope. He was never to see Asia's shores. He passed in peace before the crossing's end, greeting death with grace. Czerwona. Tak nie za bardzo w ogóle, szczerze mówiąc, rozumiem jakby, czy to jest dobry, znaczy inaczej, nie wiem, czy do końca jest dobrym pomysłem to, że fabuła jest przedstawiana w taki sposób, że nie ma, a jak się pojawia, to nagle jest 15 minut rozmowy, nie? Czy to jest właściwy sposób? No ale zobaczymy. Czym jest ta czerwona wdowa? In those days, there was no empress. There were no queens. Colket the Wise passed on the dark sea and left no heir. It was only agreed that the clergy should step in where Colket had stood. The Vaughns spoke for the many-faced one, and the Red Widows spoke for the sun, stone, sky, and stream. It had been ever thus. Now, they linked hands to cradle the destiny of the pan. For 80 days, the Vaughns fell prostrate upon Yesha's unfamiliar shore. They prayed for a sign that our searching was over, and that this forest should be ours. On the 80th day, two forms emerged from the depths of the jungle. First came a doe with coat of red. Where it walked, the soil gave forth flowers and sweet berries, and they took it as a sign of grace. But behind the doe came another, a wolf with fur as lightless as the obsidian waves the pan had so lately crossed. Surely this great beast was a portent of death. Yet desperate were these threadbare priests of old, and of these visions to their charges, these Vaughns spoke only one. Czy ukryli wilka? Those who glimpse the doe often glimpse the wolf, for the latter seems compelled to pursue the former. Yet, to hear those early Vaughns tell it would be to hear of many different wolves in pursuit, and only one doe. A simple deception, but a far-reaching one. Modern pan know the truth.
What must it be to spend an eternity chasing that which one might catch but may not kill? For the wolf and the doe have often met, antler and tooth, hoof and claw. The doe may spill the wolf's blood, and the wolf may taste the doe's flesh, but never the other's life to take. Yesha itself forbids it. They say the chase has driven the wolf quite mad. Czy rozmawiali o dołu? W ogóle rozumiem, że za wysłuchanie go pewnie jakąś nagrodę otrzymamy, nie? Bo się będzie mógł chłopak w końcu wygadać po latach, po bardzo długim czasie uwięzienia i samotności. And why not? The doe fills all who glimpse it with a spirit of hope and a sense of growth. It leaps among the shrub and bramble even now, even with Yesha sundered by the root. There are those who think it more than a spirit, a god in waiting. These call themselves the children of the red doe. The carpenter's daughter was one such. May her faith be rewarded. May her spirit roam the forest alongside the doe forever free. With the assurance of the Vaughns, the pan took to Yesha and she to us. And for a time, there was stillness. Men were born who had never known the land that was, nor the endless sea at their backs. One such was called Genus. She was but 15 springs when she felt the calling of the Red Widows, and not 3 more when she felt the touch of sickness. As Genus approached the door of death, she sought her sisters, for there were no Lamer yet, and it was the Red Widows who ushered the pan into the soil. But Genus's malady was known to the widow mother, to her, to the elder pan. It seemed the plague had found them again, even on this distant shore. Genus was shunned, cast out into the jungle, and her name was forbidden from pan lips. None among them could have foreseen what would come next. Co się jej przytrafiło? Plague-ridden and scorned, the Red Widow Genus had been cast into the jungle to be forgotten. But fate had other plans. After many days in the jungle, Genus emerged. The pan were humbled, for all signs of plague had been lifted from the young Genus, replaced by a regal gait none could deny. Fascinated, all assembled to hear her tale. And quite a tale it was. Genus spoke of a vision that had come upon her as she lay in the moss, gasping out her last. In her vision, the plagues had returned. Pan, young and old, wailed and keened and spat their last blood on Yesha's pristine sand. But then, when all seemed lost, a great tree rose out of the jungle, strange and wonderful, and heavy with luminous fruit. This tree, the Thane, she named it, gave all who ate of it a life unending. The pan embraced it, and their glory stretched on. For 1,000 epochs, Genus rose to power on this a spire built of words. Czy ona była tak w zasadzie w ogóle chora? It is difficult to say. Genus has had charge of her own legend for an age of ages. Suffice to say, there is enough truth to her vision for me to know her personally, though I was born some 30 mothers hence, and yet
In knowing her, I find its question impossible to answer. But we get ahead of ourselves, two-handed one. Rose to power? By spreading her message of doom and salvation. The Red Widows were easy converts, inclined to believe their sister, and eager to spread her vision to all the Pan. In time, they held more sway than even the Vaughns. It was a great shift. It would not be the last. Among the Red Widow's genus was quickly elevated to Widow Mother. The crops flourished, and the villages spread. The jungle receded from the shore. Many seasons passed, and genus grew stooped and lined as all Pan before her had. In her 77th winter, genus had another vision. The Thane called to her, and she told her people it was time to seek it out. For the calamity was imminent. 500 Pan were assembled to undertake the expedition. Genus herself, a contingent of Red Widows, a party from each of the villages. Many imagined they would never see their queen again. Those that lived long enough came to know the taste of those words. When Genus, now as young and beautiful as the day she first beat death, emerged from the jungle once more, with 49 immortals at her back, she had been reborn a second time, as an Empress Eternal. O kurde. Jak to? Wieczny. Unless I am much mistaken, the Empress lives yet, for no funerary smoke has filled the sky above her ziggurat. If the Pan vanish from Yesha's soil, I imagine she will be the last to depart. Kolejna plaga? No plague has touched the Pan since, but calamity wears faces nearly as numerous as our god of old. For years they searched the forest, battling hunger, storms, and beasts red of tooth and claw. 20 winters passed. Many succumbed to death or to doubt by the 21st spring. Only 5 Red Widows and 44 common Pan stood at Genus's side. It was they whom she led into the clearing. It was they who beheld the Thane. It was they who tasted the fruit and felt time's weight fall from their shoulders. With death thus leashed, the eternal Genus and her immortals brought forth an empire heretofore unknown. Great ziggurats were hewn from the living rock, and at their feet grew great cities lit by arcane magics. Genus's prophecies all came about, save one. If only the Pan of that epoch had wondered as it does, two-handed one. What of the great calamity? But none worried, save a few Vaughns. The old ways were dying, and the Empress was not. No achievement seemed beyond the reach of the Pan. It was then that the wolf came. Czyli tylko nieśmiertelni zjedli owoc, tak? Nikt inny. But the story of Yesha is the story of who tastes the fruit of the Thane tree. 49 immortals begat many more. A deathless aristocracy.
They traded favor with the emperors, traded years of life itself like fishmongers at market. Wiedziałem, że nie widzieliśmy ostatniego wilka. They called it the Ravager, the very obsidian beast the vaunts of old had glimpsed and hidden. It sprang from the jungle as sudden as a squall. It made no more than mutton of the bravest warrior. Fear fell like night across the empire. Death roamed Asia. Ravenous death none could tame. There were those who would have seen the beast slain, but the Ravager was never much glimpsed that the red doe should not follow. And vice versa. The green things of the jungle sprang from the red doe's feet. But on what do green things grow, if not the flesh of departed life? Who knew what would become of the doe if the Ravager were felled? Who knew what would become of the jungle? Who knew what would become of the Thane tree? It was the twice humbled vaunts who kept the empire from vanishing down the Ravager's throat, for the vaunts had pondered the beast since it first appeared to them on Yesha's shores. It was they who had learned to listen to Aethir's song. They who learned to appease the Ravager with tribute, with dance, and with music. Balance returned, and the wheel of time rolled on. Pieśń Ephira. No właśnie, słuchaliśmy już tej piosenki, nie wiem, czy to dokładnie o to chodzi, nie? Ale pamiętacie NPC ostatniego. Ja jestem, słuchajcie, przerażony ilością dialogów tutaj i tą częstotliwością, bo od 8 minuty tego filmu około mamy tę rozmowę, jest 32 i teraz będziemy odcinek kończyć, ale nie wiem, czy się zdążymy nawet wyrobić z tym wszystkim. Jestem przerażony pod kątem tworzenia napisów, bo w tej grze jest paradoksalnie tak dużo tych dialogów, że ja mam ogromne zaległości z tworzeniem polskich napisów do odcinków, a tu nam się trafia taki odcinek teraz, gdzie jest tego, kurde, znowu gigantycznie dużo. Więc no będzie troszkę do roboty na pewno. Jakby ktoś chciał pomóc w tworzeniu napisów, to dajcie znać w komentarzu, a ja będę na razie klepał solo, tutaj na pewno będzie to długo trwało. A tak serio to no w ogóle uważam, że to mogło być trochę bardziej rozbite, nie? Myślę, no bo pół godziny słuchania jednego NPC to jest przesada, moim zdaniem. Ale dobra, zobaczmy. Znaczy to będzie bardzo bogata wiedza z lore i tak dalej, nie? Na pewno, ale można byłoby to chyba to trochę inaczej rozbić, mi się wydaje. Trochę niezbyt przemyślane to jest chyba, trochę. No nie wiem, nie podoba mi się to za bardzo. The song of all living things. It permeates our forest. It whispers in the leaves, thrums in the soil, shines in the sun, babbles in the stream. The vaunts devote themselves to the song's mystery. They play it to tap its power, as other pan might use the energy of a crystal or the heat of a flame. Those attuned in prayer hear it strongest. But all may catch its strain from time to time, even a Paxeltech. Who is to say? For that was hardly the last calamity to befall the pan at Yesha. With the Ravager appeased, the Empress dreamed of rule eternal. She should likely have had her wish. But for one thing, the Thane tree, that of the fruit of immortality, began to die. For many lifetimes her permanence hid this knowledge from all who served her, slave and immortal alike. And why not? She had amassed a great store of fruit, and surely something could be done to save the tree. Why crack the very bedrock of her society? But the tree's decline could not be arrested. Fruit was rationed. Noble lineages withered. We lay there, once prepared for the final death of death. Only those immortals who had fallen in battle or by misadventure. Now,
We found ourselves winding wizened nobles in sap and muslin by the hundreds. Perhaps what came next was inevitable. Co się dalej stało? Rebellion, insurrection, revolt. This was the fire that was to sweep through Yesha's jungle. For a life of lifetimes, the Eternal Empress had hidden the decline of the Thane Tree, but like the Vaughns of old, had underestimated the power of one young, plague-addled Red Widow. Genus herself failed to foresee the power of one called Navoon. Navoon was one of her Eternity's own guards. How she learned of the rot at the roots of the Thane Tree, I cannot say. I know only that she had no taste for the Empress's deceptions. Navoon fled the ziggurat and spread the news far and wide. Her words found home in the ears of the gull. Yesha's slave caste. No slaves could hope to challenge the power of an immortal aristocracy. But what about a nobility in disarray? One where the great and powerful would soon fight for scraps of fruit like bare-ribbed dogs. They rose, first singly, then in a tidal wave. The Empress found herself at war. Perhaps she might have won, if not for the Destroyer. Jakiego niszczyciela? It bridled when I called it God Murderer. Surprised I am that it should know so little of the deep track its kind have trekked across our soil. Let us walk those prints now, that it should be enlightened. Navoon był strażnikiem? Ever was Gina served by the Red Widows. She was still Widow Mother. Is still, if such a thing has any meaning now. Some among the widow's ranks forswore tenderness and became instead her permanence's highest guard. Genus herself had been the lowest widow in her order, and she had turned Pan society inside out. How fitting, then, that the last and least of her own widow guard should become her greatest adversary. It has heard of Yesha civil war, of slave with blade of hoe to neck of noble, and noble with point of sword to belly of slave. Into that tempest walked one of its kind, Paxotek. I cannot say why, though perhaps it might someday tell me from whence. Whatever its motive, hither came the Destroyer, even as the Pan turned their ravenous gaze toward the fruit of immortality. Our god of many faces remained satisfied with the scant worship of the vaunts and the commoners. It was an ever-present comfort. A guardian we scarcely thought of. The Destroyer, Paxotek, oh yes, its kind, drove its blade into the pure heart of our guardian. We knew not that it was the god of many faces who kept the root from this world. But in death, many faces' absence was soon felt. In her world already torn by war, where caste let blood of caste, there came reports of some new woe. Travelers spoke of twisted horrors on the road, but we who relished in the weight of this wall only scoffed. Who knew that the very air could rip, that the world itself could tear and spill like a wineskin under hoof? Oh, how we fought, priest and prince and pauper, side by side,
our world's lifeblood, drizzling through our fingers as we clutched at the hanging tatters of Yesha's slit throat. Most perished. And I became enmeshed. I thought our tale told, our race run. And yet, among the pan, there is a saying. Why just ask the Rin? Kim jest Rin, albo jakie jest to powiedzenie? Jakie jest powiedzenie, najpierw powiedz. As sure as there is iron in the soil of Yesha, there is irony. Okej, a kim jest Rin? I gave the impression perhaps that Yesha was uninhabited at the arrival of the pan, save for the doe, the wolf, the birds, and the beasts. This is not so. The Rin slink Yesha's canopy on leathery wings. Perhaps they once thought to defend their forest. But Lash and Lure put that to rest. Lash in that no Rin could hope to withstand the onslaught of energy we Pan have learned to draw from Yesha's native crystal. The Flying Ones have no talent for crystal craft. Lure in that under normal circumstances, Rin eggs reach maturity only with great difficulty. I know not who first discovered the potential for symbiosis between our species. Only that it is a whimsical god indeed who sends the most precious resource one kind could hope to acquire out the hind end of the other. It was a pad-footed Paxeltech who slew our guardian and brought the root. Would it be so strange to see a Paxeltech drive them from our shores? Perhaps. Perhaps as with Genus and the Voon. The strangeness is the point. It has done me a service unpayable. No reward can suffice. But perhaps, if it cannot be rewarded, it can be equipped. Colket brought war, then wisdom. Its forebears brought the root, but its wisdom stayed the flames, that I might live beyond the hated knot. Take this now, as a token of my gratitude. O kurde, serio warto było, bo amulet otrzymaliśmy. Dziękuję bardzo za tę informację. Warto było z nim porozmawiać. To była ponad 33-minutowa rozmowa, jak na razie. Jesteś pewien, to musiało być dla ciebie bardzo istotne. Znaczy, dla pana. Not weapons and walls, I forever owe it thanks. As shall the many souls scattered on these steps. To them I must tend. Be well, two-handed warrior. Be strange fate's agent. Two-handed warrior. The Paxeltech has become full-minded scholar. I honor it. Kurczę, no czyli jednak serio, to jest już... The Paxeltech masters the tales of the past. Chyba osoba, jako NPC oczywiście, która miała najwięcej nagranych kwestii dialogowych w całej grze do tej pory, tak mi się wydaje, więc miło ze strony twórców, że w jakiś sposób nam to naprawdę wynagrodzili. Możemy zobaczyć ten amulet, czy on jest naprawdę użyteczny, na tyle, na ile by się wydawał. Zwiększa koszt tego moda o 15%, ale wydłuża czas trwania o 50%. Ej, to jest niezłe całkiem. Nie wiem, czy lepiej sobie nie nosi tego, co podnosi mi z automatu w sumie. Moglibyśmy spróbować w ten sposób na przykład, no bo czas trwania
będziemy dłużej ładować sobie, tak, ale będzie na przykład nas w sumie... W sumie w przypadku leczenia to chyba nie ma za bardzo sensu. Tutaj akurat tak, bo to będzie troszeczkę dłużej trwało. Tylko się zastanawiam, czy kurde jest sens to w ten sposób rozgrywać może. Jednak faktycznie na razie nie. Dajmy sobie to podnoszenie tego skrapu, bo ten złom, który wala się gdzieś po ziemi niepodniesiony, to jest trochę taka zmora moja w tej grze. Łatwo coś przeoczyć. Szczególnie jak zabijałem mnóstwo wrogów na danym etapie. O kurczę, no i dobra, słuchajcie, to moje miejsce możemy opuścić i tak de facto powrócić sobie do tego sektoru, który tam mamy. Tyle, że w tym celu musimy przejść naprawdę mnóstwo w tej lokacji. I to tak, no naprawdę mnóstwo. Drogi nas teraz czeka. Jestem bardzo ciekaw tego, jak wy w ogóle oceniacie tego typu zabiegi, że oczywiście dowiadujemy się mnóstwo tutaj z fabuły, jakichś smaczków, których no nigdy w życiu byśmy inaczej nie poznali najprawdopodobniej niż przez rozmowę z tym gościem. Natomiast czy tego nie jest trochę za dużo? Jestem ciekaw. Swoją drogą, jestem ciekaw, czy macie jakiś pomysł na fajne farmienie księżycowej esencji, ponieważ no, ja tej esencji wcale jakoś dużo nie posiadam, a dość dużo bym jej potrzebował, aby odblokować sobie chociażby inną klasę. Też dziękuję za info o klasie medyka, którą można by odblokować. Fajnie, że w ogóle możemy mieć dwie klasy jakby aktywne na sobie. To jest takie dość niespodziewane, szczerze mówiąc dla mnie, rozegranie tego tematu klas. Myślałem, że jedną można mieć. Także bardzo dziękuję również za tę informację. No i fajnie byłoby, kurczę, też tę esencję sobie ogarnąć, bo za nią możemy kupić jeszcze inną klasę. Możliwe, że działa to... No ja nie rozumiem, roluję, obrywam. Możliwe, że działa to trochę w inny sposób. Mianowicie, jeżeli mamy... Dzięki. Aha, ginie. Że jeżeli mamy po prostu... Te esencje, to lepiej faktycznie byłoby to wykorzystać na zakup ukrytej klasy. Gunslinger chyba się nazywa, że będziemy mieli więcej ammo przy sobie. Więcej będziemy pozyskiwać też, więc to by brzmiało całkiem spoko w teorii. Jeżeli tak doprawdy miałoby to działać. Okej. On się zaraz teleportuje. A, nie, dobra, to nie był ten z niebieskim takim oznaczeniem. Ty się zrespiłeś, brzydalu. O, ładnie, dziękuję za dropa. No i to za takiego całkiem hojnego jeszcze. Dobra, jesteśmy już praktycznie w tym nowym terenie. Całkiem szybko to poszło. Chciałem wam już akurat pokazać przebijanie się przez kolejnych wrogów, dlatego że no nie mieliśmy najwięcej na świecie akcji w tym odcinku. On był strasznie przegadany, ale no cóż zrobić, no tak to po prostu w tej grze wyglądało. Najważniejsze, że jest głowa. Dobra, jest unik. Ciekawe, czy w tym miejscu będzie coś wielkiego, czy to będzie tylko taka malutka, nieznacząca poboczna ścieżka. Kurde, ale tam krytyk za 100 siadł, nie? To naprawdę niezłe osiągi. Okej. To tu gdzieś minibossa mamy chyba, czy tam elitarnego wroga. O kurde, tu jest. No i faktycznie wylatuje z niego to świństwo. Całkiem nieźle działa ta fala uderzeniowa na ziemi. Takie małe trzęsienie ziemi. No, dokładnie. Miło, że się zgadzasz. Śmiechu co prawda nie słyszałem w tym. Choć był wpisany, że rzekomo gdzieś tam był, no ale nieważne. Czy po tym korzeniu wejdziemy? A całkiem fajny sekret to mógłby być. Szkoda, szkoda.
Ale, moi drodzy, ja z tego co widzę, to mamy tutaj ogarnięte wszystko już na czysto. W związku z czym... Tu mam jeszcze jedną ścieżkę. O, dobra. Chciałem już wracać do poprzedniej lokacji, bo ta była przecież taką poboczną de facto, nie? No ale nie. Jeszcze nie. Jeszcze jest za wcześnie. Jeszcze jest jedna odnoga do obczajenia. Dobra, tu i w lewo. A, faktycznie było coś takiego, pamiętam. Co mówiłem, że może pójdziemy dołem najpierw, a nie górą. No i wcale to nie była taka góra, z tego co teraz widzę. Ciekawe, czy to też będzie prowadziło do jakiegoś bossa. Au. Jest kolejny poziom, 6. Super. Czyli tu mamy normalnie ścieżkę do poeksplorowania. Proszę bardzo. Takie buty. Coś mi się wydaje, że tutaj trochę czasu jeszcze spędzimy na zwiedzaniu tego miejsca. Chociaż proszę, mamy skrzynię i ślepy zaułek. Trochę tych reliktów pozdobywaliśmy, będę musiał sobie to w końcu przejrzeć. Tak na spokojnie. Plus 4. Mamy. Tu plus 2. Szkoda, że one jakoś tak nie są tymi levelami posegregowane z automatu, to byłoby fajne. Mój archetyp. Łowca w watarze. Okej. To chyba nie był dobry pomysł. Co my tu mamy? Ej, serio? Jest jakieś wyjście? Nie mam pojęcia, co tu chodzi. Znaczy, rozumiem, że to będzie wyjście z drugiej strony. Ale... jak my tam mamy się dostać niby? Do środka tej budowli? Nie mam pojęcia. Kurde, no nie mogę się doczekać, aż w końcu powrócimy do naszego okręgu 13 i za te 700 ponad sztuk złomu wreszcie coś sensownego wykupimy, a mianowicie wykupimy sobie możliwość ulepszenia broni. Mógłbym kupić mnóstwo rzeczy, ale nie stać mnie na razie w tej chwili na takie rzeczy, na takie wydatki. I musimy jakoś żyć z tym, co mamy. Ała! To była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem dzisiaj. Yep. Kurde. Wydaje mi się, że tam jest jakiś punkt, w sensie jakoś może tam się dostać do środka, że to może być jakiś sekret, że gdzieś może tam da się wskoczyć nawet. Bo nie sądzę, że teraz oddalając się od tej budowli, my szukamy wejścia do niej. Raczej bym tak nie obstawiał. Tu można by zeskoczyć na tę półkę, ale to chyba nic by mi nie dało i tak. Tak mi się wydaje. Jak macie pomysł, to dajcie znać, aczkolwiek to chyba ciężko będzie, bo pewnie nawet nie mieliście takiej lokacji. Pewnie na to, że one są proceduralnie generowane, chociaż może się mylę, może to jest jakiś taki element wspólny dla tych wszystkich map. Wiecie, że na przykład te niektóre obiekty są takie charakterystyczne, a niektóre to są po prostu faktycznie już tam losowo generowane. One są łączone z jakichś takich poszczególnych segmentów, z puzli trochę takich. Także może to się akurat powtórzyło. I może ktoś wie, zobaczymy. Jejku. Spora lokacja, nie? Jak na takie poboczne przejście. No i coś tam słyszałem, że nie warto kupować, bo gra jest na 7 godzin, czy coś takiego. Ja naprawdę, nie wiem, zawsze się zastanawiam podczas takich komentarzy, to akurat nie było mnie na kanale,
ale jak słyszę takie opinie, jak to jest możliwe? W sensie, to ktoś leci na pałę, nic nie słucha, nie eksploruje, tylko leci od bossa do bossa, pewnie nawet często nie wraca do osady, nie ulepsza swojej postaci czy coś, no bo to jest kurde niemożliwe, nie? To tak samo jak pamiętam DLC do Dark Soulsa trójki wychodziło i niektórzy gadali, że to jest DLC na 1,5 godziny czy 2, nie? No przecież to jest nieprawdopodobne, żeby przejść takie DLC na ślepo w takim czasie, bo przecież tam nawet fizycznie w każdym miejscu by człowiek nie był, nawet jakby wszystko czyścił na 2-3 hity, to nie ma szans, żeby tak szybko zajrzeć, nie znając mapy, nie? I lokacji, no to ja nie wiem, jak to jest możliwe, nie? Niektórzy tak po prostu przesadzają jakby chyba z czasem rozgrywki na daną grę, albo po prostu wiecie, no, zabije połowę bossów i myśli, że to już jest koniec kontentu, nie? To jest, ja nie wiem, jak można tę grę w 7 godzin przejść, to... Nawet nie wiem, czy to jest możliwe, my podobno jesteśmy w pierwszym świecie jakby, z kilku, cały czas i to są po prostu sublokacje w tym świecie, mamy tą pierwszą mapę, nie? Ta dżungla jakby, to jest nasz pierwszy świat, a jest jeszcze kilka innych biomów, więc no ja totalnie nie wiem, jak to jest możliwe, żeby to przejść w 7 godzin. Pewnie to jest możliwe, pewnie speedruny są nawet szybsze, ale no, trochę to jest szokujące dla mnie zawsze. Czy ty ożyjesz? Nie. Redukcja obrażeń. O, a to może być fajny fragment. Talizman słońca. Zobaczmy sobie. Talizman słońca. Zwiększa obrażenia od ognia i o 20% o 20% i efekt podpalenia o 50%, jeżeli chodzi o obrażenia. No ja nie podpalam wrogów. Także średnio. Traitów żadnych nie mam. Zwiększa życie naszych przywołańców. O 10%, nawet 100% na 10 levelu może zwiększyć nieźle, nie? To już jest naprawdę znaczące wzmocnienie, uważam, naszych postaci. Weźmy sobie tutaj tak w inspekcję. O Jezu, 1% damage reduction. Ja już wolę odrzut broni sobie o prawie 4% załagodzić. Myślę, że to jest coś, co chociaż w jakiś sposób odczujemy. Aha, czy on siądzie, ale jak się obrócę... O właśnie, to się teleportuje momentalnie. Na minimapie to było widać, nie? No szkoda, że nie zrobili animacji jak pies skacze. Nie wiem, czy to było aż tak niemożliwe do wykonania? O Jezu, ale nie lubię takich niewidzialnych ścian. Dziwne, dziwne. Tu też nie można bliżej podejść. I tutaj... No właśnie, zróbmy to. Ponieważ tutaj już widać, że mamy powrót. Czyli zrobiliśmy wielkie kółko i nadal nie udało mi się otworzyć tych drzwi. Co wydaje mi się trochę niemożliwe. Szczerze powiedziawszy. No to jest jeszcze wcześniejsze miejsca. Tutaj tak naprawdę już byliśmy. O, i tu jest to wejście. Czekajcie, ja się przejdę i poszukam tego wejścia. Może coś znajdę. Ej, a tam coś jest, zobaczcie. Pod tymi korzeniami, na dole samym. Nie wiem, czy to by nie było właściwe. Chociaż, zaraz, my tam chyba nawet skakaliśmy, co? Już kurde, teraz nie pamiętam. Zaraz. Tu można by się wdrapać. Nie, no to jest tu. Czyli to jest to miejsce dokładnie. Kurde bele. Może z tego wyższego pułapu tam dalibyśmy radę jakoś się wbić. Serio on nie umie tu podskoczyć? Jest tak nieintuicyjne czasami. Gdzie nasz bohater będzie w stanie się chwycić i doskoczyć, a dokąd już niespecjalnie. No jestem bardzo ciekaw. Dobra, popróbuję tu jeszcze. Wiecie co, wydaje mi się, że tutaj coś trzeba z tym kamieniem jakby zrobić, a nie za bardzo mam pomysł, co można by tutaj podziałać. Że no... Chyba na niewiele mi się to zda. Sprawdzę jeszcze tylko górę i najwyżej będziemy stąd spadać. No dobra, jesteśmy w tym miejscu i teraz tak. Matko Boska, naprawdę? Dobra, jeszcze raz. To będzie boleć.
Ale na szczęście się wyleczyć można. Dzięki. O Jezu, nienawidzę takich elementów platformówkowych w tych grach, no. To nie są gry, w których takie coś powinno być. Czy naprawdę jest ktoś, kto lubi platformówkowe elementy w Souls-like'ach? Z tak ociążałą postacią jeszcze? I z taką kamerą? Noż kurde, myślałem, że się nie trafię, nie? No dobra, generalnie tak, zeskok jakikolwiek tutaj mija się z celem, tak całkowicie, moim zdaniem. Tam z kolei jest droga na sam szczyt. Tu można by zeskoczyć, ale to jest bez sensu. Nie no, tak nie wejdziemy tam, myślę, no. Noż kurde, psie, ale dobra, no nic tu nie ma, no. Nie ma tu nic ciekawego chyba. Jezus Maria. Sunął mnie. Dobra, to ja powrócę, słuchajcie, do tego checkpointu, przy którym... A w zasadzie, wiecie co, może nawet tak zrobimy? Tylko czy to będzie na pewno... Czy to nie będzie jednorazowa? Chyba nie, no bo... To jest po prostu uśmiercenie naszej postaci. Dość brutalna metoda na transport. Nie ukrywam. Nie jest to jednorazowa. No ale dobra, tak patrząc na mapę, słuchajcie, no to zrobiłem tutaj wszystko. Także oczywiście no, nie odkryłem pewnie wszystkiego dosłownie. Natomiast myślę, że całkiem nieźle i tak jest. W związku z czym, no tu jest ten sekret, którego nie wiem jak odnaleźć, nie? Nie ma żadnego wyjaśnienia na mapie, taki symbol, takiej gwiazdki, która się obraca. Natomiast tam niby jakoś można by się dostać. Jak? Nie wiem. Pewnie chodzi o ten kryształ, tak bym obstawiał, no bo tak poza tym, no to totalnie nie wiem, co tam ewentualnie mogłoby nam posłużyć do otwarcia tego. Tu chyba nie było ścieżki. A nie, tu była ścieżka jeszcze, ej! To będzie taka mała ścieżka, ale będzie. O kurde. No dobra, to ja to przebiegnę i podejdziemy sobie do tamtego miejsca jeszcze, na sam koniec myślę. No, bo tam jeszcze coś kurcze będzie. Chyba że... Forgotten Fields, na sam początek się przeniesiemy, wracając teraz do okręgu 13 i po prostu powrócimy sobie teraz do tamtego kamienia. Też taka opcja może być. Ulepszenia już jutro, myślę, w kolejnym odcinku, nie przedłużajmy. Także, o widzicie, Isha to jest jeden z tych światów, nie? Jaki mamy. Forgotten Fields. Tu jest. A i tam mamy iść. No i co, i będziemy przy tym punkcie, o którym myślę? No bo raczej nie przy tym mniejszym krysztale, nie? Przed bossem, tylko raczej będziemy przy tym początkowym, na początku całej lokacji. No właśnie. O to mi chodziło. I teraz od razu w lewo można przejść. Tylko czy ja tutaj tak sobie zeskoczę? No chyba nie. No nie, jest tutaj niewidzialna ściana. Czyli jeszcze kawałeczek dalej i w lewo. Okej. Teraz wkraczamy do zapomnianej polany, tak? Do zapomnianego miejsca, tak totalnie. No nie jedynego zapomnianego, szczerze mówiąc. Okej. Poszło nieźle. Jedna sztuka żelaza, serio, to było jako wyjątkowe znalezisko jeszcze oznakowane. Tam jakieś no po prostu interesujące. Trochę mały jest zasięg tego odkrywania mapy, mam wrażenie w niektórych miejscach i tak jakieś takie niedopowiedzenia pozostają, że coś na czerwono jest zaznaczone, a no moim zdaniem niespecjalnie powinno być, bo przecież już tam byliśmy. No ale dobra, pal licho. Jak ja mam tam niby wejść do góry? Aha, czyli stamtąd, z góry, moglibyśmy tutaj po prostu sobie zeskoczyć i to jest tyle, tak? Czyli w zasadzie tutaj nie było chyba niczego do odkrycia ciekawego. No nie.
Dobra, wiecie co? Chyba odpuszczę sobie już taką przyjemność po prostu. Albo dobra, bo tam jeszcze coś będzie. A raczej nic tam nie ma, ale dobra. Niech będzie na 100%, tak jak miało być, tak będzie, proszę bardzo, jesteśmy i nic tu nie ma. Dobra, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu możemy w takim razie uznać, że na spokojnie już ukończyliśmy eksplorację lokacji Forgotten Field. Zrobiliśmy tutaj, no myślę, że dość dużo. Ja pierdzielę, to mój piękny cel. Moja piękna celność, naprawdę. Myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo i w zasadzie no, to po prostu te drzwi tutaj pozostają jako taka tajemnica. Zastanawiam się tylko, czy na przykład w tej lokacji, co była winda, czy na przykład tam nie dałoby radę pod nią wskoczyć jeszcze, bo to też brzmi całkiem tak prawdopodobnie, jeżeli chodzi o scenariusze. Natomiast, no myślę, że tutaj już nie będziemy na pewno kombinować w taki sposób. Możemy odpalić sobie iszę i teraz oczywiście tę lokację powinniśmy tak naprawdę zacząć następnym razem. No i tak też sobie zrobimy, tylko że oczywiście jeszcze wcześniej czeka mnie ulepszenie broni. W sumie stąd mamy tak, posprawdzane te 2 ścieżki, 3 w zasadzie, tylko trzeba pamiętać, że one nie są zrobione na 100%. To są 4 aż ścieżki, ja pierdzielę. Explored niby wszystkie jest, nie? To nie bardzo teraz wiem, dokąd ja powinienem, kurde, pójść. Bo zgaduję, że czegoś tutaj po prostu, że coś tutaj mamy... A, tu był ten teren. Dobra, czyli to sobie sprawdzimy. Bo to wszystko to były poboczne ścieżki, zauważcie, nie? Są zaokrąglone. No to było wejście. Także, no, kawałek trzeba będzie przejść. Wcale nie tak daleko, bo za drzewem już będziemy. I sobie poeksplorujemy dalej ten świat, czyli odległy las. No a w War 13 następnym razem sobie na spokojnie lepszymy broń, czy nawet może teraz to zrobimy już tak na zakończenie, żeby faktycznie rozpocząć sobie od eksploracji kolejny odcinek. Dzisiaj trochę taki film technicznie fabularny wyszedł. Oczywiście mieliśmy bossa na początku, mieliśmy teraz eksplorację, ale większość była przegadana. No taki urok gry, no nic na to niestety nie poradzę. Chciałbym, żebyś ulepszył mój ekwipunek, no i bardzo bym prosił tutaj o ulepszenie tej broni, no. No tutaj mielibyśmy tak naprawdę też całkiem nieźle te obrażenia, ale tam ammo jest mniej. W sensie w magazynku, z tego co pamiętam, i szybko strzelać też trochę pozostawia do życzenia. Także 2 takie ulepszenia, myślę, że stykną. Jeżeli chodzi o pozostałości, tutaj chyba nawet jakichś kombinacji nie będziemy mieli specjalnych, bo mnie nie będzie stać na to, no właśnie. Można by coś tam posprzedawać, ale to są pierdoły jakieś, także nie róbmy tego w tej chwili. I myślę, że na tym sobie na spokojnie możemy już, słuchajcie, dzisiaj tak już po raz kolejny mówię, ale teraz na serio, zakończyć ten oto odcinek z Remnant 2. Mam nadzieję, że wam się podobało i zachęcam do oglądania kolejnego, już myślę, że trochę bardziej ekscytującego odcinka, w którym to poeksplorujemy sobie totalnie nowe tereny. No, dzisiaj niby też to było, ale oczywiście było bardzo, bardzo dużo rozmów. I cóż, trzymajcie się, do usłyszenia i mam nadzieję, że do zobaczenia jutro o 18:00. Trzymajcie się raz jeszcze i pa pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.